Dawno, dawno temu w odległej krainie rozegrała się historia, która w całym świecie słynie. Nad królestwem Blokingam nastały czarne chmury, bo rządzić nim zaczął książę ponury. Bogaci żyli w złocie, skarbach i dostatku, zaś biedni nie mieli czym nakarmić dziadków. Bo szeryf Wafel najmniejsze prawa łamał. Kogo chciał, tego karał. Kogo chciał, okradał. Aż pewnego dnia zjawił się bohater. Sermientus w pięknej, lśniącej, diamentowej zbroi. Nie obawiał się, że trafi za kraty. Chciał raz na zawsze skrócić czas tej niedoli. Przyjaciele! Wołał. Mam plan niezwykle sprytny. Wtem z zarośli lasu Squarewood wyłonili się mu bliscy. Mnich Feld, mały Mantis i Mangetsu Szkarłatny. Jego wierni bracia, z którymi u boku wróg mu nie jest straszny. Wyruszymy w nocy, pod osłoną cienia. I tu się zaczyna historia jego imienia. Stał się bohaterem, herosem bardzo dzielnym. Okradał bogatych, a łup oddawał biednym. I choć na wstęp do zamku miał stałą banicję, to po swojej stronie miał piękną księżniczkę. Lady Nerumi, co zawsze ukradkiem wpuszczała za mury tą całą schadzkę. Mięta chudzie, tędy. Wskazała im tajne przejście, a Mięta ucałował jej dłoń w podzięce. Wnet cała drużyna w tunelach zniknęła, a Lady Nerumi do zamku wróciła. Lecz niestety tym razem nie uszło im na sucho, bo między latarniami ktoś ich podsłuchał. To szeryf Wafel we własnej osobie. Oj, mięta chucie, ja już wiem, co zrobię. Nazajutrz podły szeryf nową wieść ogłosił. Zapowiadam turniej strzelecki, a kto wygra, Lady Nerumi o rękę poprosi. Ufna dziewczyna na trybunach zasiada, wiedząc, że Mięta to łucznik nie lada. Zgłaszają się uczestnicy i o gralu święty! Jest tu wiele chętnych, ale nie ma Mięty. Strzela szlachcic, w ten chłop i rycerz znany. Każdy chce zdobyć rękę tej damy. A i nawet jakiś starzec się znalazł z długą, siwą brodą w burym kapturze. Pewnie naciąga cięciwe, tłum zamarł. Strzała przecina powietrze niczym piorun w burze. Trafił do celu. Publiczność wiwatuje. Szeryf podejrzliwym okiem każde drzewo bada. Niestety nikt Mięty nie wypatruje, lecz starzec szepcze do damy: Nie martw się, kochana! Nagle rozpętał się wielki pożar. Jakiś żartowniś stragany podpalał. Ruszył więc szeryf do studni nieopodal i wraz z rycerzami wodę podawał. Wnet drużyna Mięty chuda na pomoc się zjawia. Wszystkich mieszkańców w bezpieczne miejsce odprawia. Tędy, uciekajcie! Krzyczy mały Mantis. Wszyscy obywatele równo biegną za nim. A w bezpiecznym schronieniu nieopodal miasta braciszek Feld rozdaje wszystkim miodowe ciastka. Bierzcie i jedzcie, wszystko będzie w porządku. Mieszkańcy ustawiają się po ciastka w rządku. Tymczasem w zamku nikt nigdy nie zgadnie. Starzec w kapturze zrzuca przebranie. To Mięta chód we własnej osobie. On się nie da złapać. Nie zostawi śladu po sobie. Wykorzystując chaos i pożar w oddali, do skarbca szeryfa z kolegami się wkradli. Złoto, szmaragdy, zbroje i jedzenie. Wszystko to trafi na sprawiedliwe dzielenie. Czas ruszać. Cicho szepcze Lady Nerumi. Musimy uniknąć tych wszystkich ludzi. Lecz nim zdążyli się wykaraskać, ktoś krzyknął. Stójcie, stójcie do diaska! Nagle z zakamarku wybiegli szeryf Wafel i jego rycerze. Poradzę sobie z nimi. Mangetsu Szkarłatny miecz do ręki bierze. Odprowadź Nerumi w bezpieczne miejsce. Dodał, po czym do bitwy się przygotował. Ja też stanę do walki. Rycerze się nie boję. Braciszek Feld i mały Mantis ruszyli oboje. A gdy kurz, miecze i strzały śmigały pod filarami, Mięta chód ruszył w cień, a Nerumi za nim. Lecz ktoś im odciął ucieczki drogę. Drużyna poczuła niepokój i trwogę. To sam książę Herobrine w królewskiej koronie zażyczył sobie, by był to Mięty koniec. Przegrałeś, łajdaku. Rzucił surowe spojrzenie. Mięta odkrzyknął. Haha, twoje marzenie! Wyplątała się z tego niemała jadka, ale kto zwyciężył?
To żadna zagadka. Nazajutrz na rynku swawole i tańce, bo Mięta Chód znowu obrabował skarbce. Mieszkańcy się cieszą i chleba kosztują, a Mięta Chód z drużyną ich obserwują. Mało tego, książę Herobrine zakończył swoje rządy, bo tego dnia wrócił władca porządny. Król Steve po swojej długiej wyprawie nareszcie zniesie to książęce bezprawie. Książę został wygnany w dalekie światy, a szeryf Wafel do lochów trafił za kraty. Banda z lasu Squarewood została nagrodzona, ale nie złoto im się śniło, nie diamenty, nie żadna korona. Jedyne, o co króla Steve'a poprosili, to by wszyscy mieszkańcy w dostatku żyli. Łaskawy władca przystał na ich prośbę i zażądał, by całe Blockingham śpiewało tę historię. Lud powstał z kolan, już się nie boi, bo prawda i dobro się zawsze obroni. Słowa wdzięczności płynęły z echem, wszyscy chwalili bandę i chwalili Miętę. I niech wam na zawsze ta wizja przyświeca, że złoto nie jest ważniejsze od serca. Nieście innym pomoc i nieście nadzieję, a wtedy cichy los wam szczęście przywieje. Dobra ekipa, lecimy! No ale ja nie umiem. Witam serdecznie, rozgrzewka głosu, wyrewolwerowany rewolwer, wyrewolwerował, dobra. Poradzę sobie z nimi. Poradzę sobie z nimi, no. Nutka dumy to będzie takie... Poradzę sobie z nimi.